Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do asset management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku. Ilość bankructw rośnie. Nie lekceważ tego. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić to, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, zachęcam do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ilość bankructw rośnie, nie lekceważ tego. Drodzy Państwo, zaczynamy od tego, że rozpoczyna się handel w Stanach Zjednoczonych po święcie, który miał miejsce wczoraj, więc rynek będzie się musiał dostosować do tego, co się dzieje na samym początku lipca, do tego, że będziemy mieć wkrótce super ważne dane makroekonomiczne do dyskontowania. No i będziemy musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, co się będzie działo wkrótce z gospodarką i jak na to mają reagować rynki finansowe, różne klasy aktywów. Zaczynamy od indeksu Standard & Poor, który dzisiaj na samym początku handlu futuresami nie pokazują jakiegokolwiek negatywnego nastawienia co do perspektyw, dlatego jest bardzo prawdopodobne, że do tych danych, które poznamy zwłaszcza w piątek o godzinie 14:30, doczołgamy się mniej więcej na tych poziomach, a jeżeli klimat inwestycyjny będzie cały czas taki sam, to nawet lekkie wzrosty mogą być obserwowane. Dlatego też ten optymizm, który jest widoczny na kontraktach futures, które teraz są handlowane, cały czas ma przewagę i sygnalizuje, że byki są bardziej aktywne i że to one kontrolują sytuację. Na kolejnym wykresie mamy korelację między zachowaniem indeksu Standard & Poor, zwłaszcza spółek technologicznych, które się mieszczą w tym indeksie, a amerykańskimi rentownościami amerykańskich obligacji dziesięcioletnich. I w tym wypadku widzimy, że mamy do czynienia z dodatnią korelacją, czyli oznacza to, że spółki na Wall Street lekceważą wzrost rentowności amerykańskich papierów i to jest pewnego rodzaju nowum, ciekawostka. I wytłumaczenie tego ma być takie, że jest to efekt dyskontowania potencjalnego wpływu sztucznej inteligencji na wyniki spółek w przyszłości. Dlatego też zanikła ta wcześniejsza korelacja, która miała miejsce z amerykańskimi rentownościami, ponieważ z teoretycznego punktu widzenia taki wzrost rentowności powinien być szczególnie negatywnie odbierany przez spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych, a jak widzimy na tym wykresie nic takiego się nie dzieje. Bardzo ważne będzie także to, co się wkrótce wydarzy dla amerykańskich obligacji, zwłaszcza tych dziesięcioletnich, które testują w momencie tworzenia tego wpisu swoją 9-miesięczną linię trendu spadkowego o bardzo dużym znaczeniu. Dlatego też przejście ostatnich maksimów będzie oznaczało, że rynek chce grać na dalszy wzrost rentowności, chce grać na dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i liczy się na to, że bardziej agresywna jastrzębia polityka monetarna będzie kontynuowana. Natomiast jak widzieliśmy wcześniej na korelacji, gdyby się okazało, że rentowności rosną, mogłoby to nie mieć negatywnego wpływu na indeksy giełdowe, czyli hossa teoretycznie mogłaby być kontynuowana, nawet gdyby te rentowności poszły w górę. Dlatego też znaczenie tego, co się dzieje na rynku długu teraz jest wyraźnie mniejsze. Natomiast tematem tego wpisu jest to, że ilość bankructw rośnie i że nie wolno tego lekceważyć. Podczas wcześniejszych wpisów pokazuje, jak rośnie prawdopodobieństwo tego, że recesja w amerykańskiej gospodarce się pojawi. Jest to związane właśnie z ruchami na stopach procentowych. Natomiast warto także odnotować, że ilość nowych bankructw w Stanach Zjednoczonych, tych spraw związanych z bankructwami zaczyna wyraźnie rosnąć i jest coraz bardziej prawdopodobne, że będziemy wkrótce nawracać do negatywnych tendencji, które były obserwowane w 2020 roku, a to może świadczyć o złej kondycji amerykańskiej gospodarki. Dlatego też te dane, które poznamy w piątek o godzinie 14:30 o rynku pracy będą tak niezwykle istotne, ponieważ pozwolą nam oszacować, czy rzeczywiście ryzyko recesji w amerykańskiej gospodarce rośnie, czy też nie, a jeżeli faktem będzie, że to ryzyko będzie silnie rosnąć, to prawdopodobnie w całym świecie będziemy świadkami
także procesów recesyjnych, co może się odbić na rynkach finansowych, na kondycji rynków finansowych, które moim zdaniem nie zdyskontowały tego, że światowa gospodarka chce jeszcze raz spróbować zagrać na osłabienie gospodarcze. Jeszcze raz światowa gospodarka wykazuje tendencję do osłabienia, jako że giełdy papierów wartościowych są na swoich wielomiesięcznych maksimach, a sytuacja gospodarcza naprawdę się pogarsza, no to w takiej sytuacji jest pretekst do tego, żeby raczej sprzedawać, żeby wywołać korektę spadkową, a nie wzrostową, a dodatkowo ta informacja o tym, że ilość nowych bankructw rośnie w amerykańskiej gospodarce może być tego tylko potwierdzeniem. A na następnym wykresie widzimy, jak ta ilość nowych bankructw jest powiązana z zachowaniem stóp procentowych, tego dostępu do taniego finansowania, więc jest prawdopodobne także, że wkrótce będziemy świadkami jeszcze zwiększenia ilości tego zjawiska, jakim jest bankructwo przedsiębiorstw. Dlatego też bądźmy wyczuleni, bądźmy bardzo ostrożni i nie lekceważmy tego, co się wkrótce wydarzy na giełdach papierów wartościowych. Moim zdaniem jest to jedno z największych ryzyk dla letniej fali hossy, gdyby się okazało, że amerykańska gospodarka jest w złym stanie, że to osłabienie gospodarcze postępuje, że gospodarka na całym świecie także ma się kiepsko i giełda papierów wartościowych będzie musiała się do tego dostosować, więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo jednak tego, że niepokoje na giełdach papierów wartościowych będą miały miejsce, a jednym z głównych powodów mogłoby być to, gdyby się okazało, że są potwierdzane negatywne zjawiska w amerykańskiej i później także światowej gospodarce. Na razie są one wskazywane na danych makroekonomicznych, zwłaszcza przez te wskaźniki najbardziej szybkie, czyli wskaźniki PMI. Giełda w Niemczech cały czas się osuwa i to jest też ciekawe, ponieważ zbliżamy się do poziomu 16 000 punktów. Indeks DAX ma tutaj punkt odniesienia i względem tego poziomu będę się pozycjonował w krótkim terminie, zwłaszcza mentalnie. Natomiast ta konsolidacja, która od początku kwietnia jest obserwowana, generalnie cały czas trwa i być może teraz będziemy czekać znowu na te dane makroekonomiczne, żeby zrozumieć lepiej, co się ma wkrótce wydarzyć. Natomiast ta konsolidacja jednak cały czas istnieje i ma się dobrze. Dzisiaj poznamy ostateczne odczyty wskaźników PMI dla sektora usługowego oraz ten generalny wskaźnik Composite. Dla strefy euro będzie on szczególnie istotny, ponieważ ten wskaźnik balansuje w okolicach poziomu 50 punktów. Gdyby kompozyt spadł poniżej 50 punktów, będzie to oznaczało, że gospodarka znowu nawraca na ścieżki recesyjne i to ma negatywne przełożenie na wszystkich sąsiadów, a być może będzie także pretekstem do tego, żeby wywołać większą korektę spadkową na indeksach giełdowych na całym świecie. Poznamy dzisiaj także dane o inflacji producenckiej dla całej strefy euro w maju. No i widzimy tutaj, że konsensus rynkowy spodziewa się odczytów deflacyjnych. Na razie euro-dolar przechodzi poziom 1,09, ale przebicie tego poziomu nie jest jakieś takie znaczące. Jesteśmy cały czas bardzo blisko tego poziomu, więc moim zdaniem jest on cały czas w grze i moim zdaniem pozostanie aż do piątku, do godziny 14:30. Cena złota także się konsoliduje, nic nowego się tutaj nie dzieje. Linia trendu spadkowego dwumiesięcznej historii cały czas funkcjonuje i pracuje, a do czasu utrzymania pod poziomem $1935 faworyzowane są scenariusze prospadkowe, bardziej niż scenariusze prowzrostowe. Natomiast cena miedzi nie chce nam tutaj na razie nic nowego powiedzieć. Jesteśmy w fazie lekkiego odbicia, natomiast nie ma jakiegoś wyraźnego szturmu, a zwłaszcza cena miedzi nie potwierdza nowych szczytów na indeksie Standard & Poor's. Dlatego też miedź wysyła negatywne sygnały ostrzegawcze przed tym, że giełdy jednak mogą przeżyć jakąś większą korektę spadkową. Natomiast cena ropy naftowej w okolicach $70 potwierdza konsolidację, małą zmienność, niewielkie wahania. Po prostu należy czekać na to, co się wkrótce wydarzy. Jednak moim zdaniem fakt, że kolejny szczyt wzrostowego odbicia zostaje utworzony niżej niż wcześniejsze, potwierdza tendencję spadkową i zwiększa prawdopodobieństwo, że jednak pójdziemy z wybiciem dołem niż z wybiciem górą.
I chciałbym także zwrócić uwagę na Bitcoina, który też nie radzi się sobie ze swoim poziomem $31,000 jako oporem, ponieważ tutaj mamy ważne miejsca, których pokonanie otworzyłoby przestrzeń do wzrostu po jeszcze kilka tysięcy dolarów, w okolicy $35,000. Natomiast to, że wracamy poniżej poziomu $31,000 faworyzuje scenariusze konsolidacji, małej aktywności, wyczekiwania na następny impuls, i po prostu należy tak interpretować te wydarzenia. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom, które generalnie sygnalizują nam presję na to, żeby były cały czas kupowane, ponieważ złoty ma tendencję do tego, żeby się umacniać. Mamy wkrótce decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Ma ona bardzo duże znaczenie i ona sygnalizuje nam raczej, że tutaj się niewiele zmieni. Mamy perspektywy obniżek stóp procentowych w końcówce tego roku, ale złoty faworyzuje scenariusze prospadkowe, warto być tego świadomym, a to, że kapitał cały czas tutaj płynie, widać najlepiej na polskich obligacjach, które tak jakby były w ostatnim stadium przygotowania do wyłamania dołem z tej półrocznej konsolidacji, tak żeby zacząć już dyskontować naprawdę potencjalne obniżki stóp procentowych, przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, i to, że naprawdę będą perspektywy, żeby złagodzić politykę monetarną w najbliższych miesiącach i rynek będzie się do tego przygotowywał, a najlepszy sposób na to, żeby tak było, to kupić obligacje, dlatego też moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo wybicia dołem na polskich obligacjach, a giełda papierów wartościowych do czasu utrzymania nad poziomem 2000 punktów. Faworyzowane są wtedy zdecydowanie scenariusze te prowzrostowe. Jak widzimy, ostrzeżeniem przed takim spadkiem byłoby, gdybyśmy przełamali tą najszybszą 3-miesięczną linię trendu wzrostowego. Do czasu utrzymania się nad tymi poziomami jednak scenariusze prowzrostowe są faworyzowane, natomiast słabości gospodarek to jest sygnał ostrzegawczy. Ilość bankructw rośnie w Stanach Zjednoczonych, to także jest sygnał ostrzegawczy. Nie lekceważ tego, naprawdę nie lekceważmy sytuacji, którą widać na wskaźnikach makroekonomicznych, ponieważ rynek tak jakby nie był przygotowany do zdyskontowania takich wydarzeń. A to jest wielki, wspaniały pretekst do tego, żeby wywołać jakąś korektę spadkową w okresie letnich wakacji na półkuli północnej. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, proszę i zachęcam do tego, żeby polubić nasz nowy profil na Instagramie. Link w opisie. Do zobaczenia, życzę stopy zwrotu, pozdrawiam i wszystkiego dobrego podczas dzisiejszego dnia.